Nothing's what it seems, but I feel gravity is holding me down. It's there for all to see, through dirt and through debris. Everyone is leaving this forsaken. Jesteśmy w Montrealu i ja oczywiście jak zwykle spóźniony, właściwie już na wylocie, popakowani z wynajętym samochodem. Przypomniałem sobie, że nie mam żadnych pogadanek z tego miejsca, także gadam teraz. Montreal, miasto łodafaków. O co chodzi? Ludzie pomieszani, wszystkich możliwych kultur, języki pomieszane, angielski z francuskim i architektura, która jest tak dziwna i tak zmieszana w jednym miejscu, że ciężko to opisać. Więc po prostu pokażę. Z jednego miejsca możemy zobaczyć barokową katedrę, ciutkę na prawo modernistyczny betonowy ulep, w tle osiedle kamienic z czerwonej cegły jak z lat 80., a to wszystko w dzielnicy biznesowej szklanych wieżowców i średniowieczna dzwonnica gratis. Ale jak to się w ogóle stało, że się tu znalazłem? Wjechaliśmy se. I nie musiałem nawet robić ety. I to jest najśmieszniejsza rzecz, jaka mi się przydarzyła w trakcie tego wyjazdu, bo rząd Kanady zmienił zasady. Nawet mi się zrymowało. Jak sprawdzałem warunki wjazdu do Kanady, jakoś w okolicach lipca może, bo planowaliśmy się wybrać do Montrealu, trzeba było zrobić coś, co się nazywa ITA. To jest taka kanadyjska wersja ESTY amerykańskiej, czyli coś, co zastępuje wizę turystyczną i kosztuje jakieś 700 razy mniej. Było to wymagane wtedy, natomiast jak sprawdzałem to kilka dni temu, kiedy chciałem wyrobić ITę, żeby tutaj wjechać, okazało się, że Kanada zmieniła zasady i ITA jest wymagana tylko i wyłącznie wtedy, kiedy do Kanady się wlatuje samolotem. Natomiast jeżeli wjeżdża się tutaj drogą lądową bądź morską, to dziadostwo nie jest wymagane już. Także szczęście. A wjechać zdecydowanie warto. W miejscu narodzin serii Assassin's Creed i Cirque du Soleil spędziliśmy 4 dni i wyjechaliśmy z ogromnym niedosytem. Pierwszą połowę pobytu spędziliśmy na swobodnym błądzeniu między ulicami. Chinatown! We know just where you come from. We keep on falling. We're as lonely as you are. We know just what it feels like. We're counting dollars. We're as lonely as you are. We're as lonely as you are. Trzeci dzień po kampie i jesteśmy sobie właśnie w przecudnym parku botanicznym. Swoją drogą, bardzo mi się spodobało to, co powiedziała Sara. To znaczy,
Montreal być może nie jest najpiękniejszym i najbardziej turystycznym miastem na świecie, ale wygląda to jak naprawdę fajne miejsce do życia. Ludzie są turbomili, bardzo dobrze skomunikowane jest wszystko ze sobą, fajnie metro działa, fajnie autobusy działają i ceny nie są duże, także fajne miejsce na mapie, żeby rozważyć pod ewentualną przeprowadzkę. Ostatni pełny dzień spędzony w Montrealu odwiedziliśmy wystawę poświęconą wikingom i piratom, powstałą we współpracy Muzeum Archeologii i Historii oraz Ubisoft Montreal, które w mojej głowie stoi tuż przy nazwie miasta. A w tym momencie jesteśmy na Mont Royal i tłumacząc na francuski Montreal. Tak, to jest dokładnie to, co oznacza nazwa tego miasta. Królewska Góra. Ostatnie chwile w Montrealu spędziliśmy w parku właśnie na Mont Royal. Wpadliśmy również na polską cukiernię z polskimi pączkami, prowadzoną przez niesamowicie ciepłą panią Dorotę. Martek. Oh my goodness, right, you have very long legs. If you're lost out where the lights are blinding, caught and all the stars are hiding, that's when something wild calls you home, home. If you face the fear that keeps you frozen, chase the sky to the ocean, that's when something wild calls you home, home. Właśnie dotarliśmy do Narodowego Parku, Parku Tysiąca Wysp. Jesteśmy jakieś 2 godziny od Montrealu i na początku się trochę zawiedliśmy, ale im dalej w las, tym ciekawiej. A dzisiaj śpimy w filmowym motelu.
I drove a million miles to make it all worthwhile. Where can you take me? Where do you want me to be? Inside this carousel, it's either hell or hell, and there's no going back, there's nothing new to see. My sobie tutaj właśnie szliśmy z Wik przez miasteczko i nagle poczuliśmy jakieś takie kropelki na skórze, coś takiego, i Wik powiedziała, że kurczę, ktoś tutaj chyba wylewa coś z budynku, bo przechodziliśmy obok takiego wieżowca. Przeszliśmy kawałeczek dalej i kurczę, dalej te kropelki. I nagle dotarło do nas, że to nie był wieżowiec. We know just where you come from, we keep on falling. We're as lonely as you are. We know just what it feels like, we're counting dollars. We're as lonely as you are. To było te parę kropelek, które na nas spadło z budynku. Właśnie jesteśmy za wodospadem Niagara. To jest coś niesamowitego. We're as lonely as you are. We're as lonely as you are. Zatrzymano nas na granicy. Zaraz po Niagarze mieliśmy się rozdzielić. Cała reszta ekipy miała zostać w Kanadzie i kontynuować podróż tam. Natomiast ja miałem lot z lotniska w Detroit. Na razie jeszcze nie zdradzę gdzie, ale jestem tutaj, więc jakby plan ostatecznie wyszedł. Natomiast, o Jezu, to był po prostu najbardziej nerwowy moment ze wszystkich nerwowych momentów z całych wakacji. Jak to się stało? Będąc nad Niagarą, postanowiliśmy, że przekroczymy granicę tam. Chcieliśmy przy okazji przetestować, czy nasze esty działają, bo moja wiza, tak samo jak wiza WIK, wygasła 10 sierpnia, z dniem zakończenia kontraktu. Zgodnie z prawem możemy zostać w Stanach przez następne 30 dni. To jest taki, to się nazywa grace period. I jest to czas na zwiedzanie, formalnie czas na opuszczenie Stanów. Natomiast my przez to rozumiemy dodatkowe 30 dni na to, żeby sobie Stany pozwiedzać. Haczyk tkwi w tym, że jeżeli opuścimy kraj, jadąc na przykład do Kanady, no to nie możemy wrócić, no bo nasza wiza jest już nieważna. W związku z czym musieliśmy wyrobić coś takiego jak ESTA. Było o tym głośno jakiś czas temu, dlatego że wprowadzono w Polsce ruch bezwizowy. Tak naprawdę to trochę bullshit, ale to jest w ogóle temat na inną dyskusję. Natomiast jesteśmy w stanie bez wizy, powiedzmy, wjechać jako turyści. Musimy po prostu wypełnić ankietę na rządowej stronie z naszymi danymi itd. I zapłacić, teraz podnieśli to do $21. No, natomiast nadal nie jest to 160, tak jak przy regularnej wizie, także spoko. Więc plan był taki, że wyjeżdżamy do Kanady, robimy ESTę, no i na ESTie, na wizie turystycznej wracamy do Stanów, no bo stąd mam lot. Cała reszta ma z Montrealu, więc mają trochę prościej. No, także w Niagarze stwierdziliśmy, że przetestujemy, czy nasza ESTA działa.
I to był błąd. Dlatego, że spotkaliśmy, to jest w ogóle hit. Trafiliśmy na niekompetentnego strażnika granicznego, który, uwaga, wpuścił nas na stronę amerykańską na nieważnej wizie. Nasz status wizowy nie został zmieniony z pracownika na turystę. On coś tam zaczął pieprzyć, że mamy te 30 dni, że w trakcie tych 30 dni jakby formalnie wiza jest nieważna, ale nadal możemy być w Stanach, więc on nas wpuszczał. Nie wiem, o co chodziło. W każdym razie, no my się ucieszyliśmy, stwierdziliśmy, kurczę, to w takim razie coś się musiało zmienić jeszcze poza etą, o której już mówiłem, kanadyjską. No, problem w tym, że nie. Problem w tym, że gość po prostu nie wiedział, co robi. Więc następnego dnia, po wizycie w Stanach, wizyta trwała jakieś 1,5 godziny. Wróciliśmy sobie do Kanady na luzie, prawie na luzie, ale to już mi się nawet nie chce o tym mówić. I następnego dnia, skoro świt, wyjechaliśmy do Detroit. Cała reszta miała wrócić od razu, mieli mnie tylko zrzucić na lotnisku i natychmiast właściwie wrócić do Kanady. No zapowiadało się, że wszystko będzie spoko, już raz przekroczyliśmy granicę, nie było żadnych problemów, więc drugi raz również nie powinno być żadnych problemów. No a tu ząg, bo strażnik graniczny wyłapał nieścisłość. No bo hej, przekroczyliśmy granicę na nieważnej wizie. Nasz status nadal widnieje jako pracownik, nie jako turysta. Więc jakby generalnie o co chodzi. Spędziliśmy 0,5 godziny na, nie wiem jak to nazwać, komisariacie Straży Granicznej, chyba, whatever, wyjaśniając całą tą sytuację. Natomiast no, w momencie, kiedy nas poprosili, żeby otworzyć bagażnik, zostawić telefony w samochodzie i iść do tamtego budynku, no to ja już miałem deportację w głowie, nie? Ci strażnicy na miejscu byli dość mili, natomiast jakby sami nie byli w stanie uwierzyć, znaczy no w końcu uwierzyli, nie? Ale byli jak: o Jezus Maria, Buffalo, co wyście odwalili? Bo no nie powinni, znaczy inaczej, powinni nas wpuścić oczywiście, no bo mieliśmy ważne esty, natomiast powinni zmienić to w papierach, czy w systemie, cokolwiek, ten nasz status. Także spędziliśmy 0,5 godziny na granicy przy Detroit, wyjaśniając całą tą sytuację. No a mój lot był tuż. I na tej granicy ja byłem pewien, że ja go przegapię. Dlatego, że lot miałem o 15:53, o równej 15:00 wbiegłem na lotnisko. I nadal musiałem nadać bagaż, przejść kontrolę bezpieczeństwa i znaleźć moją bramkę. Żeby było zabawniej, okazało się, że linie lotnicze, którymi miałem lecieć, Spirit, nie pozdrawiam, mają inne limity niż cała reszta świata dotyczące bagażu nadawanego i nie jest to 23 kg, tylko 18. Więc na self-checku, na nadawaniu bagażu, kazano mi wypakować 9 funtów. A ja jestem jak: co to jest 9 funtów? Także ja po tej odprawie wyglądałem jak juczny koń, bo byłem obwieszony, miałem plecak, byłem obwieszony reklamówką z butami, na sobie miałem 3 bluzy obwiązane w pasie
i jeszcze ręcznik zarzucony za plecakiem. Także no wyglądałem jakbym się z cyrku urwał, co najmniej, ale na szczęście oni mają ogromny bagaż podręczny. Znaczy to nawet nie jest bagaż podręczny, to jest ten personal item, który jest dozwolony bezpłatnie zawsze. Znaczy, dobra, nigdy nie mów nigdy. We wszystkich liniach lotniczych, którymi leciałem, bagaż, znaczy ten personal item, to jest po prostu ten plecaczek, który można sobie wnieść do kabiny jakby w cenie biletu. Także na szczęście Spirit ten przedmiot osobisty ma naprawdę ogromny, więc wszystko udało mi się upchnąć, jak nie do plecaka, to obok niego. Natomiast no, przechodzenie kontroli bezpieczeństwa z takim czymś, no to było zabawne. To było zabawne. Na szczęście poszło w miarę sprawnie. Pomijając oczywiście wypakowywanie i wpakowywanie się z powrotem. I to po prostu coś nade mną czuwało, bo moja bramka, mój gate był zaraz za tym punktem kontroli bezpieczeństwa. Jeżeli byłoby to gdziekolwiek indziej, jestem pewien, że bym przegapił ten lot, dlatego że no, już prowadzili boarding i już kończyli boarding. Także ja wbiegłem właściwie po prostu tak na rzutem na taśmę. No ale wsiadłem do tego samolotu i jestem tu, gdzie jestem. A to, gdzie jestem, to zdradzę następnym razem.